Dia kok bayang ta? Tatu. Kira galce na to. No, Witajcie ponownie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą podróż po świecie plemienia Hamer. Tym razem zagłębimy się w ich unikalne rytuały, takie jak skakanie przez byka, które symbolizuje wejście młodych mężczyzn w dorosłość. z każdej strony ludzie nadciągają. Dobra, parę byków już stoi w rzędzie. Nie wiem, ile będzie ustawionych. No i się zaczyna pomału. Chłopak, który będzie skakał, już między krowami. Przyjrzymy się również bliżej tradycji biczowania, która, choć trudna do zrozumienia, odgrywa ważną rolę w ich kulturze. Wiecie, co w tym wszystkim jest najdziwniejsze? Że te kobiety walczą o to, żeby zdobyć ten patyk, żeby chłopak mógł ją uderzyć tym. Tutaj kobiety dalej proszą, żeby być biczowane. Zatem zapraszam na wyjątkową podróż do świata Hamerów. Siemanko, zaczynamy kolejny odcinek. Ten odcinek będzie naprawdę bardzo wyjątkowy, to wam gwarantuję. Idziemy właśnie do plemienia Hamer zobaczyć, jak wyglądają rytuały, które muszą tutaj przejść i chłopcy, i dziewczyny. Jest sezon deszczowy, a rzeki i tak wyschnięte. Dobra, teraz to już jedziemy do takiego miejsca, że tak jeszcze w głąb nie wjeżdżaliśmy ani raz. Także ta wioska już będzie naprawdę bardzo odizolowana. Od miasta jedziemy, nie wiem, jakieś 40 minut i praktycznie cały czas takimi drogami. I to mi się właśnie tutaj podoba, że naprawdę jest na tych miejscach takich, gdzie mało kto w ogóle trafia. Niesamowite, po prostu niesamowite. No i dobra, przyjechaliśmy już tutaj do wioski Hamer, plemienia Hamer dokładnie. How far we have to walk? It's very near by over there. On this mountain there, yeah? Dobra, musimy jeszcze tam troszkę teraz dojść. So the family are coming to attend the ceremony from the different village. O, wow. Widzicie, no. To jest teraz, mam naprawdę duże szczęście. Ze względu na to, że właśnie za 2 dni jest nowy rok. Dzisiaj będzie ta ceremonia. Będę mógł zobaczyć, jak to wygląda. Już dochodzimy powoli do wioski. Chyba musimy jeszcze w ogóle za tą górkę, bo tutaj tylko jakieś pojedyncze domy są. What time ceremony start? From 2. From 2? Soon. Yeah. Oh no, what time is now? After 2. They start already? 2 almost. Okay. 2:20. So all the ceremony will happen in the village, so we can see all the process Okay, until great. the end, because once it happens in the village, it takes time. So they can do before the sunset, 6:30. Okay. Maybe we reach Turmi around 7 or 8. Okej. No, czyli trochę dłużej tu zostajemy. O, dochodzimy, już słychać jakieś Hello. instrumenty. Słyszycie to? Ludzie z każdej strony gdzieś tu idą. Tam kobiety biegną. No i teraz jeszcze trzeba iść rzeką, żeby tam dojść do tego miejsca, gdzie się odbywa ceremonia. Idziemy tutaj przed nami dziewczyna z trąbką właśnie, z całymi poranionymi plecami. Śpiewa.
No dobra, przyszliśmy tutaj do miejsca, gdzie będzie właśnie to robione. Okay, you can explain something about this, what's happened here? We are now in the bull jump ceremony of Hammer. So this is the ceremony which is more important when you are a boy in Hammer, passing from childhood to the adult. So it means you are a person, a big person when you do the bull jump ceremony. Okay. So the whole process will happen in this place where we can see the dancing and the weeping and the painting at the face ceremony. Okay. Then finally we will walk to the village where the boys' families live in to have they can have a coffee. Then finally we will go to the place where they where they can do the bull jump. Okay. The other things, you can see the boy over there, the one who stand in front of that one. So he's the one who gonna jump. So we call him ukuli. Ukuli, yeah? Ukuli means a person who is ready to gonna do this ceremony in Hammer. We call him ukuli. So when he's ready to do this ceremony, his family will arrange too many things. Food, alcohol, and the father will invite after the jump, 2 days hold the family in the village. So when he's ready, because they don't use a calendar, what they will do, they will tie a rope. So the boy will go to the different village where his families live in to give this rope. Maybe 10 or 12, he will tie. And every morning they cut one apiece. The last is the ceremony is today, so they know where is the boy families live in. So that's why when we came on the way also you see them, they're still coming to this place. Yeah, I saw this. Okay, maybe you can explain something about this. Why they hitting the stick on the woman? The weeping party. The weeping, yeah, exactly. The weeping party is... What's they happen? Why? That means the girls, they can show that how they are strong Okay. for the family. And also the way that they can show how they love the boy, the jumper. Okay, but they jump for brother or future husband? No, only their brother. Only the brother, Only yes? the brother. Okay. Zobacz, jak dziewczyna ma pokaleczone plecy całe. So they are seeking for the weepers. Ah, okay. That's why they are running. How old have to be girl to just have a whipping? Because this is not like very young girl, yeah? No, they can get whipped from 10, beginning from 10 years. 10 up, okay. So not but too much, but just a little bit. They can have experience Okay. to have a. Okay, this. but I saw that some girls have like a lot of this. The scars of the from scarf, the- yeah. What happened when they use the same sticker and some blood? Because I think it's dangerous because Yeah, if some woman is sick. before they used to do that. If they can beat one, also they can use another girl. But now they can use only for the one girl. Okay, this is important because I want to ask about this because I saw in the internet they use all the time the same one. Yeah, before yes, and now this is because danger. they explain. The government also the people who are educated. They Very- came to the village. Okay, that's very and smart. it's not a good way because the blood can transfer to the Yeah, of others. course, So now they can understand. But the weepers, but some of them, the girls are very strong, and they'll try to push and they can insult the weepers. You are weak. Sometimes they say. So in this moment, maybe they can get whipped with that one. Okay. Okay, you can explain what's happened now? So they are seeking for the weepers. So they don't know which direction they came. Okej. Zobacz, jak dziewczynki mają poranione te plecy. Ojej, ta co ma. Patrzcie to. Ta ma strasznie poranione. Okay, can you explain something about the bull jumping? How old have to be boy to what he can do it? Because after the boys start to be man, yeah? Yeah. This is like ceremony to just changing the boy to from the man. from child to the adult. Yes. So also there is a meaning. They can align a bull. When whole ceremony we can see at the end they will line a bull. So the first bull they will give by the color of the first bull a nickname for the jumper. Oh, wow. So it means he's a respected person. So after this they will call by the color of that bull. Okay.
Do you have some friends when they're jumping more than like 15 or 16? Yeah. Really? If he's the strongest, you can do like that. Okay, that's very interesting. Zobaczcie, nawet takie małe dziewczynki pomału są też biczowane właśnie. Oczywiście dużo słabiej niż te starsze, bo te starsze też mają naprawdę bardzo duże blizny na plecach. So the girl over there, you can see the one who wear the shell belt. Those are the family from the mother side. So at the end of the jumping, you can see they separate in different family. The families from the father side and families from the mother side. So those one who wear the shell belt, they will hold the stick and support him. Uncles and mom side. Niesamowite to jest. So they have a rule. So they can break some stick. They will collect it, but they have to give to the elders first before starting the whipping. Oh yeah, because the guy going with Yeah, so they have give. There are some elders who sitting down there, so they have to give him stick first. Then they'll start the whipping the girl. Wiecie co, dużo się spodziewałem, że zobaczę, ale nie sądziłem, że trafiasz do takich miejsc. Normalnie jak z National Geographic, serio. Przychodzi coraz więcej facetów. Każdy ma kijek. O, wracają kobiety też. Śpiewy, zaraz się tańce zaczną. The guy have like many sticks. He's a whipper also. Ah, okay. They came from different direction, but they are still waiting. The one which is best friend, the one okay. is the one. The This is jumper not choice. this guy. Not Not this this guy. guy. Ah, okay. He's also whipper, but he has been chosen one as his best friend. So they are waiting for his best friend. Okay. So he's now his best friend. Now you can start the whipping. Oh, okay. Now big fight. Big fight now. No i teraz dziewczyny między sobą walczą o to, żeby nie spadł. O. Patrzcie, jakie mają plecy poranione. Ale to jest dziwne. Bardzo dziwne to jest. Ale widziałem, jak się zaciągnęło na plecy.
tego chcą. One same sobie wyrywają, żeby mieć nowe patyki, żeby dostać. Ja nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. No bo to jest ich rytuał. Ale szok. Ale krwawią plecy tej dziewczyny. Przynieśli kolejne bicze. I znowu zaczyna się od nowa. Od początku. Starsze kobiety idą. O, ale widziałem, jak mi się rozcięło. Teraz chłopak, który będzie skakał przez byki, był po wodę i będzie miał teraz malowaną twarz. Okay, can you explain now what will be happening now? Right over there, they're doing the painting ceremony. So, as I told you, the jumper boy, he has been chosen one of the whippermen as his best friend. So they're gonna paint the best friend. Then the whipper or neither the other who are attending, they can do the painting ceremony. After we'll go to the village. Zaczyna się teraz. Chłopak tutaj z tym paskiem na plecach właśnie, na plecach, na głowie. Będzie miał teraz malowaną twarz. Patrzcie, chłopakowie najpierw malują twarz. Okej, skończyliśmy teraz oglądać, jak wygląda ceremonia biczowania, jak wyglądają tańce, śpiewy. No i wszystko jest związane. And where are we going now? So we are going back from the place where they do the dancing, weeping, painting. Now we are going back to the village where the boy families live in. So over there we can see the coffee ceremony. Then finally, after the coffee ceremony, we will walk to the place where they can do the bull jump at the end. We get a coffee as well? Yes. Oh, perfect. I need coffee. Not the bean ones, but the shell one, which we saw on the market. Yes, yes. It's like tea. Yes. So we can have. Czyli to będzie właśnie ta kawa zrobiona z tych łupin, z tych, które zostają właśnie z nasion. Teraz wszyscy tutaj przyszli, znaczy wszyscy, tutaj jest część, a druga część, w innej części wioski,
się kawa już robi. W 4 garkach w sumie. No nie za obiecująco wygląda ta kawa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakie to zawsze ciekawskie. Na początku się boją, a później same przychodzą. O, kolejny dom. Tato. Kira galcha na to. No, eu finger. O. Wasa darama, wasa tida unda bagro. Dziewczyna chciała Ya, wana aku też, tida. żeby zobaczyć w kamerze, a wsadziła palucha akurat na kamerę. Baran dara. No i znowu się teraz zaczyna. I faceci. O, kobiety tam biegną, żeby zobaczyć bliżej, co się dzieje. Znowu wrócili mężczyźni. Znowu się teraz zaczyna biczowanie. Jeszcze przez chwilę i zaraz ceremonia kawy, a następnie skoki przez byka. Skok przez byka to jest zakończenie biczowania kobiet. Okay, and you say the celebrating here is like next 2 days, yeah? Next 2 days. What they do? After the jumping, so the last ceremony we can see the jump. So after the jumping, the boy of the father will invite whole family for 2 days in the village. Tomorrow, It's a big party, yeah? a big party. Tomorrow and after tomorrow. Tomorrow they can dance, drinking, they can slaughter goat, and for 2 days, the father of the boy he will invite whole family. Yeah, and after the 2 years is New Year. Yeah. Good. Double celebrate. Coraz więcej rodziny się schodzi. Tutaj ludzie za tymi krzakami siedzą sobie po prostu i już popijają alkohol. Tak rzeczywiście, 2 dni imprezy się szykuje. Ale to jest niesamowite wziąć udział w takim czymś. Ale dziewczynki mają plecy poranione w biczowaniu. Dobra, teraz idziemy jeszcze jakieś 20 minut mamy drogi. Idziemy zobaczyć końcówkę ceremonii. No w sumie zakończenie, tak, dobra, zakończenie, bo wszystko będzie później trwało jeszcze 2 dni. Ale idziemy zobaczyć skakanie przez byki. Czyli to, jak chłopiec staje się mężczyzną. Musi przeskoczyć, z tego co wiem, przez co najmniej 6. Gdzie indziej widziałem, że 8, ale podobno 6. Wiecie, co w tym wszystkim jest najdziwniejsze? Że te kobiety walczą o to, żeby zdobyć ten patyk, żeby chłopak mógł ją uderzyć tym. No i idą byki
Schodzi się już też cała wioska, ale z tyłu piękny zachód. Dobrze to wygląda teraz. Ciekawe, ile bików przeskoczy. Wszyscy już idą. No i się zaczyna pomału. Chłopak, który będzie skakał już między krowami. Z każdej strony ludzie nadciągają. Co drugi spluwa. Tutaj kobiety dalej proszą, żeby być biczowane. Nigdy w życiu nie widziałem takiego czegoś i prawdopodobnie już nie zobaczę. Those are who jump recently. Okej. So they will be whipper after the few days. So this is the last moment of the bull. The ceremony will finish. So those are the one who jump recently, the one who walk in circle of the bull. So in this over there, on the other side over there, those are the family from the father side. And on this side you can see the family from the mother side. They can hold the stick and supporting the boys to jump. It's amazing, really amazing. So this is the first boy, the one who the jumper choose as his best friend. Tam to niezła impreza jest. Dobra, parę byków już stoi wszędzie. Nie wiem, ile będzie ustawionych. Zobaczymy. Dobra, biegnie, biegnie. Jest, udało się. Dude. كنت بقول هذا سبوع ما تفايدة يمكن هذا شيء فايدة تيشا هذا من هذا شيء. How many cow can be, like 10 there? 12, maximum 12, yeah. 12, okay, it's a lot. Yeah, he's clever. He's successful. Yes. Yeah. Now he's man, yeah? Now his men, people, his family, they are proud of him. So now they're going back to the village and to have a dinner and party. Next 2 days, yeah? Next 2 days, yeah. Amazing, really amazing. Thank you for this. You can bring me here because it was something special for me. You are welcome. I'm so happy. You are welcome. Co wam mogę powiedzieć? No, nigdy w życiu, jak jechałem do Etiopii, nie spodziewałem się, że przeżyję tutaj takie coś, jak przeżyłem. Bo to po prostu było dla mnie tak wyjątkowe. Te ostatnie dni tutaj jeszcze i tak jutro mam. Jutro jeszcze zobaczymy 2 plemienia w sumie. Ale to jest więcej, niż chciałem zobaczyć. Więcej przeżyłem, niż chciałem przeżyć. Niż sobie wyobrażałem, że to zrobię w ogóle. Afryka z każdym dniem coraz bardziej po prostu w mojej mapie podróżniczej staje się piękna, coraz piękniejsza. Bo to jest na pewno wyjątkowy kontynent. Z wyjątkowymi tradycjami. Z każdy, no może nie każdy kraj inny, ale można powiedzieć, że inny. No niesamowite. Każda część Afryki inna, no bo wiadomo, z jednej strony więcej zwierząt, z innej więcej plemion, gdzie indziej jeszcze co innego. Góra to już w ogóle
kraje arabskie. Wiesz, że ta góra to mi tak trochę nie pasuje tutaj, szczerze mówiąc. Dla mnie taki Egipt to tak troszkę nie pasuje, że w tej Afryce jest, ale jest. No i Maroko. Ale nie w ogóle, no dobra, tu wszystkie kraje na górze. Ale to, co się przeżywa tutaj, to jak otworzycie się na te podróże i po prostu zobaczycie, jak piękny to może być kontynent i te kraje wszystkie tutaj i ci ludzie, jakimi mogą być cudownymi ludźmi i te ciekawskie dzieciaki, które cały czas za mną latają. To jest naprawdę niesamowite. Ja. Kończę ten odcinek. Biorę się za szybki trening, ponieważ dzisiaj ruszam do kolejnych 2 plemion. Jedno z nich to plemię, które kobiety wsadzają sobie duże te kręgi, kółka, dyski. O, dyski. Duże dyski. Dokładnie tak. Ale przed treningiem jeszcze najważniejsze, trzeba zjeść suple, które wam bardzo serdecznie polecam, czyli suplementy wojownika. Codziennie rano oczywiście witaminy i elektrolity. W połowie dnia mniej więcej, jak już kawa poranna schodzi, energia wojownika. A żeby dobrze się wysypiać, żeby mieć siłę, sen wojownika. Bardzo serdecznie polecam i gwarantuję wam, że będziecie zadowoleni z tych supli. A ja biorę się właśnie do treningu, ponieważ za pół godziny przyjeżdżają po mnie. I to dzisiaj jest ten ostatni dzień już z tymi chłopakami. Jutro, a nie, w sumie już dzisiaj w nocy, dzisiaj wieczorem wracam od Addis Abeba. Tam zostaję 1 dzień, ponieważ mam tą przesiadkę i lecę do Mauretanii. W Mauretanii zaczynam najpierw swoją przygodę, najpierw do stolicy, później będzie gdzieś tam pustynia, różne rzeczy, a na samym końcu będzie pociąg z rudą żelaza, czyli najdłuższy pociąg na świecie. Ma między 2 a 3 kilometry. Wyobraźcie sobie. I będę nim jechał przez Saharę. To było coś najgorszego, co w życiu przeżyłem. Ta dzisiejsza noc. Patrzcie, jak ja wyglądam. Masakra, była jakaś, nie wiem, burza piaskowa. Okropne to było. Niesamowita przygoda mnie czeka. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, że jak wam się podobał mój kanał, zostawcie subskrypcję, bo to bardzo pomaga mi w rozwijaniu go. A dodatkowo pamiętajcie, że zbieram 10 000 łapek pod każdym filmem. I skomentujcie, jak wam się podobał odcinek i jak wam się podobały te nie wiem, bo rytuały i tak dalej. No dobra, mogę powiedzieć rytuały, ale dla mnie to są dziwne rytuały. Chociaż jeszcze, no nie no, w sumie jak skacze goły chłop przez byki, to też jest dziwne. No ale dobra, nie mi to roztrząsać. Trzymajcie się, pozdrawiam.